Tak, i często ludzie, właśnie matki, ojcowie przy dzieciach przeklinają między sobą, czasem nawet do dzieci. No to później wiadomo, no dla dziecka to jest normalne, że się tak mówi i nawet nie rozumie takie dziecko, że to jest coś złego. Musimy iść do domu tędy, dlatego że... Tak, dobre, dziękujemy. Narka. No kurde, gdzie jesteśmy, Paula? Byliśmy tutaj wcześniej? Nie tak? Dzień dobry wszystkim. Witam Was serdecznie. Jesteśmy jak zawsze w Żyrardowie, ale myślę, że nie byliśmy tutaj wcześniej. Jak widzisz, tylko domka tutaj. Bez asfaltu. Asfalt jest po polsku? Tak. Wow. Great. Mamy nowe słowo. Dzisiaj jest 1 maja i mamy wolne dni? Dzień. Tak. I pogoda jest jak zawsze. Żartuję. Pogoda jest bardzo dobrze. Tylko trochę wieje, ale około myślę, że 15 stopni. I tak. Nie pamiętam, jeśli powiedziałem, jesteśmy w Żyrardowie, ale inne mięso. Powiedziałem? Tak, 3 razy. Tak. Przepraszam, tylko muszę myśleć 3 razy, dlatego że pierwsze myślałem po turecku, później angielsku i trzecia po polsku. I trudna sytuacja dla mnie. I myślę, że jesteśmy obok las. No tu jakiś kawałek lasu. A idziemy do parku seniora. Tak, idziemy do parku seniora. Tak. Przed robię filmik. Zapytałem Paulinę, dlaczego Polaku nie robicie nic dla 1 maja. I Paulina powiedziała, mamy dzień wolno. Wolne dzień. W Turcji zawsze robimy coś. Przepraszam. Jak protestujemy, dlatego że zawsze pracujemy. Niestety. Ale tutaj nie ma. Może być coś w Warszawie, ale tutaj jest bardzo małe miasta i ludzie tylko śpią. Ludzie tylko śpią, tak? Nie no, w Polsce zazwyczaj ludzie gdzieś jadą, jak mają działkę czy coś, i robią grilla i piją piwo. Aha. Także spędzają raczej czas nie w rodzinnym gronie. Znaczy, czasem tak, ale raczej wśród znajomych i tak na luzie. Hop. No ale nie ma żadnych specjalnych chyba obchodów. Kiedyś za czasów komunizmu były defilady na 1 maja, bo to jest święto pracy. Ale Żyrardów dzisiaj jest bardzo cichutka. Dlatego, że myślę, że to, jak ty powiedziałaś, ludzie tylko jechali do grilla. Tak, duży grill teraz w sklepie z sosem. Tak. Z sosem? Tak, oni zawsze robią, wiesz, jak gotowe. Gotowych Tak. mięs, Aha. tak. Ja bardzo lubię. Lubię mięso zwykle, ale nie lubię warzywa. Tak. Jesteśmy w Park Seniora. I widzimy też seniorów. Kocham cię, kiedy lubię senioryta, kochanie. Zobacz, ale pięknie ptak. To jest gołąb. Gołąbki. Ten ptak jest gołąbki? Tak, Gołąbki, tak? gołąb. I gołąbki jest plural. Tak. Park seniora jest malutki. Jeszcze raz. Park seniora jest malutki, ale jest zrobiony z myślą o seniorach.
I są ławeczki, jest siłownia. I jest też tężnia. Tak i oni czasami robią Dancingi, event. tak. Dancing, Wczoraj tak. były, po tańcówki Salsa, robią. bachata, No, disco polo. fajne to jest. Tak. Woda pachnie. Tak, bo to jest tężnia Z solem, tak? solankowa, z solą. Solenkowa. Także zdrowo. Zdrowo. Zobacz, co mamy. 1 maja, kino plenerowe. A dzisiaj w parku będzie kino. Tak. I wywieź flagę. 3 maja uroczysty apel. Uroczysty apel. Były koncert, kino. Tutaj znowu po tańcówkach w tym parku. Aha. I tutaj też koncert w Centrum Kultury. Duży koncert. Jutro land. Jutro teren. Jutro teren w Żyrardowie. A kiedyś znaleźliśmy tam gołębia. Tak. Pamiętasz? Jesteś hero, Lolo. Tak, uratowaliśmy. Tak, powiedziałem, tylko zostaw. Dlatego, że nic nie wie. No, animal. So, myślałem, on jest okej. Nie, to był gołąb, jeszcze nie latał. I on wypadł z gniazda, które było na górze. No i co, no stał pod tą wodą, cały taki w tej soli. I nie wiem dlaczego, ale on przyszedł do nas. Bo stał tam na środku, ale kiedy tam schyliłam się do niego, to on przyszedł. No i Co to wzięliśmy... było później? Może, że ty dzwoniłaś? Tak, później wzięliśmy go do domu, żeby wysechł trochę. Trochę go umyłam też z tej soli. I później zadzwoniliśmy do takiego zielonego patrolu na Straż Miejską. I oni mają takiego specjalnego faceta tutaj w Żyrardowie, który przyjechał i go zabrał. On zapytał, czy nie chcę ja się nim zająć, bo to nie zajęłoby za długo czasu, bo ten gołąb już był taki opierzony i w ogóle. Ale ja byłam wtedy w ciąży. To po pierwsze, żeśmy się trochę bali jakichś wirusów, a po drugie nasz pies był bardzo tym gołębiem zainteresowany. No więc... Ale ten chłopak może, że przyjechał jeszcze raz później czy wcześniej? Nie, on pamiętam. wcześniej, bo ja wcześniej... Ale było jeszcze raz ptak. Tak, wcześniej, bo wcześniej Obok nasze znalazłam mieszkanie. pustułkę. Nie działa to. Nie, działa. Tylko ciemno. Wcześniej znalazłam pustułkę, która wypadła z gniazda. Ona wypadła z gniazda, bo miał gniazdo w takim murze koło naszych okien. No i też zadzwoniłam się zapytać, co z nią zrobić, no bo ta pustułka jeszcze nie latała. No i powiedzieli, że dobrze, że przyjadą po nią, dlatego że tam są koty w okolicy i kuny. No w związku z czym no pewnie by nie przeżyła. I zabrali ją tą pustułkę. Tak, no to 2 razy ten pan był u nas po jakiegoś Tak, tylko drogi czas. Drugi raz, tak, czekaliśmy bardzo dużo, pamiętam. Długo? Było jak 6 godzin. A tak, ale oni powiedzieli... Dlatego, że chłopak był zajęty. Zajęty był. Tak, ale oczywiście najlepszy serwis, dlatego, że wiesz, one nie powiedziają, mówią, jak dobrze nie mamy serwisu, tylko zostaw tak. No. Tak, nieważne. Nasz temat jest 1 maja. Maja. Chodź tędy. Tak. Przy tych brzydkich bloków. Tak, kochanie. Nie, ludzie nie protestują nic tutaj, no. Ale w Turcji co, protestują na 1 maja? Zapytałem, czy powiedziałeś, robimy grilla. No tak, a co mają robić? W Turcji co robią ludzie na 1 maja? 1 maja, nie chcemy pracować. Daj mi pieniądze bez pracy. Nie ma? Nie, to jest zawsze. Tak żartuję oczywiście, ale zawsze coś się stało w Turcji.
coś się dzieje. Istanbul, tak, nie dzieje. Ale co, jakieś protesty, tak? Tak, tak. Aha. No ale w Turcji... Smutna sytuacja, to jest praca, wiesz. Same ludzi pracuje i często ludzi jak właściciel, boss, tak, właściciel nie płaci dobrze pieniądze. No ja myślę, że temat ogólnie rynku pracy w Turcji to jest duży temat, ale no, tam prawa pracownika nie są tak przestrzegane jak w Polsce. Teoretycznie ludzie pracują 8 godzin, tak? Ale praktycznie pracują dużo więcej, szczególnie gdzieś tam w jakichś usługach. No w Turcji pracują ludzie dużo ciężej. I dłużej, i więcej. No. Tylko wiesz, co jest difference? Inne w Turcji. Turcji ludzie zawsze jak kocha mieć nasz biznes. I mamy duże, małe biznesy. Tak. No to jest bardzo dobre, bo małe biznesy są tak naprawdę podstawą gospodarki, powinny być. Aczkolwiek no, patrząc teraz na ekonomię w Turcji, no to nie wiem. Możemy iść tutaj. Tak. O, tu są domki dla kotów, tak jak w Istambule. Pięknie. Ojej, i tam jest zdechły gołąb. Jakiś kot zabił gołębia, widzisz? Oj. O, fujka. Rest in peace, bro. Uważaj. O. Survivor. Powiedz, co myślisz, jakby, bo pracowałeś wcześniej w Turcji, w korporacji, teraz pracujesz w Polsce w korporacji. I powiedz, jakie są różnice. Czy widzisz jakieś różnice w pracy, nie wiem, w podejściu do pracowników, do szefa? Tak, dobry temat, nie? Dlatego że w Turcji zwykle pracowałem w korporacji też. No. Tutaj też. Myślę, że podobnie, tylko co jest lepiej w Polsce, jak Work-life balance. work-life balance, yeah. Aha. I na czym to polega? Tutaj jest lepiej i na przykład kiedy potrzebujesz pracować jak kilka godzin więcej, tutaj zawsze masz, nie zawsze, ale właściciel płaci. Tak? Tak. Rozumiesz czy nie? No jeżeli robisz nadgodziny, Dlatego, że jeżeli wiesz mój pracujesz po polsku. dłużej niż 8 godzin, no to płacą ci za to, tak? W korpo. Tak, pierwsze powiedziałem zawsze płaci, ale nie myślę, że zawsze, oczywiście. No ale myślę, że w małych firmach często myślę, że w Polsce masz ten pieniądze, tak? Jak plus Tak, na przykład tak. 3 godziny. teoretycznie tak, oczywiście, no to jest uregulowane prawem. Tak. I w korporacjach no, zazwyczaj przestrzegają prawa, no, bo duża korporacja nie może pozwolić sobie na łamanie praw pracowników. Aczkolwiek też czasem jest różnie, nie? I L4 pracuje bardzo dobrze. A w Turcji Polsce, nie ma L4, prawda? Nie mamy w Turcji balansu. Ludzie zawsze mogą zapytać Ciebie bardzo dziwne pytanie. Jak na przykład musisz dzwonić Twoje boss, menadżera i tylko wiesz, musisz informować jej, jestem chory dzisiaj i nie mogę jechać do pracy. Uha, ja mówię po polsku, kochanie. No. Nieważne, zawsze twoje menadżer, wiesz, zapyta jak, ale okej, co, jaki masz, który sickness? Jaki problem, Jaki tak? Co problem, się dzieje? tak. Aha, no to nie, to nie można, bo to jest... Możesz na Unpleasant przykład sytuacja, powiedzieć, tak. że mam sranie, tak? Mam diarrhea. Tak, ja zawsze mówię sranie, dlatego że co możesz robić, no.
Tak, nie lubię jak ten No ale w każdym podobne razie pytanie. nie ma takiego balansu, nie ma takiej... Lewo możemy. Możemy, ale nie tutaj, tylko zaraz. A, okej. Nie ma takiej granicy, tak, że... No ogólnie Turcy mają problem z takim uszanowaniem granic i prywatności. Aha. Dobra, chodź teraz. Prosto? Nie, tylko chcę przejść na drugą stronę. Dobra decyzja, Lolo, dobra decyzja. Dobra, chodź. Zrobiłaś bardzo dobrze. Dzięki. Tak, słuchamy. A na przykład na rozmowie kwalifikacyjnej kobieta może usłyszeć pytanie, nie wiem, czy planuje Pani mieć dzieci? I jeśli tak, to kiedy? Albo czy ma Pani męża? No bo jeżeli ma męża i nie ma dzieci, no to należy się spodziewać, że te dzieci będzie miała, tak? No w Polsce to pytanie jest przede wszystkim nielegalne i też mi się wydaje, że już chyba w dzisiejszych czasach raczej no, nie usłyszy się czegoś takiego, albo bardzo rzadko w jakichś tam januszowych firmach. Tak, ale masz plus też oczywiście. Tak, a i Wiesz, jeszcze, poczekaj, jeszcze jedna rzecz, która jest różnicą mi się wydaje, bo o tym też mi mówiłeś, o relacji pracownik-szef, nie? W Turcji szef to jest jak no taki boss, nie można powiedzieć, że się nie zgadzasz, nawet jak się nie zgadzasz, nawet jeżeli jest kretynem i nie ma racji, nie można za bardzo żartować, no jest taki bardzo duży, no nie Tak, wiem, tak, jak to jest jak szacunek. nasz cały menedżer aktuje jak CEO. A CEO. wszyscy menadżerowie zachowują się jak, no jak bogowie, nie? Także, a u nas wydaje mi się, że w większości korpo, no jednak menadżerowie czy team liderowie, no to są tacy sami pracownicy jak każdy inny. I no często w rozmowie nawet się nie rozumie, że ktoś jest tam menadżerem czy nie wiem, jakimś pracownikiem niższego szczebla, bo każdy zachowuje się tak samo. No. No dobra, a jakie są według Ciebie plusy w Turcji? Tak, Co jest to lepiej? aha, taki samo temat, tylko co może być lepiej, tę sytuację. Ludzi, menedżera zawsze, nie zawsze, ale kiedy pytają Ciebie, wiesz co ma problem, Czy masz etc. jakiś Tak, oni zawsze pomagają. pomagają? Dlatego, że ten pytanie jest jak może potrzebujesz pomoc. Tak. Na przykład kiedy masz problem, jak serio problem? Problem. Like by serious problem. Issue. Yeah. Nieważne, jak na przykład twoje dzieci, twoja mama, etc. ma problem, tak. Taki Później problem. oczywiście może być nawet jak 2 miesiące i oni będzie protektuje ciebie. Oni nie będą. Ale poczekaj, bo Ty mówisz o problemie nie w pracy, tylko mówisz o problemie gdzieś tam w życiu prywatnym, tak? Czyli nie wiem, no jeżeli jakaś osoba bliska zachorowała i tak dalej, tak? Jeżeli się robi jakaś dramatyczna sytuacja, no nie wiem, no choroba zazwyczaj albo śmierć kogoś bliskiego, no to wtedy faktycznie mają bardzo duży szacunek do tego, tak? Tak, tak, nie tylko w pracy. Turecki ludzie zawsze kochają jak komunikacja. Tak. Komunikacja? Aha. Communicate each other. Rozmawiać. Tak, Turcy tutaj. uwielbiają rozmawiać między sobą. Tak, Tak, tak. gadają bardzo dużo. To nie musi być tylko biznes. Na przykład na ulicy, które znać ludzi, oni zawsze zapytają, jak się masz. Tak, to prawda. Na przykład, kiedy będziesz masz ślub. Tak. Bardzo dziwne To pytanie. są takie bardzo... Jak wiesz, trzecia tylko widzisz ludzi i pytanie jest bardzo szybko. Tak, ile zarabiasz, tak. kiedy dzieci, Na przykład kiedy ślub. miałem ślub, a okej, gratuluję, kiedy będziesz mieć dzieci? Tak, tak.
Nie ma Bardzo tabu. dziwne, ale jesteśmy jak to nation, kraj. Tak, no Tak, takie jest zawsze społeczeństwo. pytamy. Ale oni też nie pytają w złej wierze. To nie jest tak, że oni pytają, o kiedy ślub, bo Tak, już ale to jesteś jest, stara i musisz. daje większa plus, dlatego że korporacje nie brzydkie jak w Polsce. Przepraszam, ja mówię jak to, ale Jak to w, brzydko brzydka znaczy jest, nie wiem, ale w Polsce tylko wiesz, musisz jak coś mówi. Okej, próbuję. Jak w Polsce na przykład, kiedy będziesz mieć jak menedżera, czy chciałbyś mieć więcej pozycji, Wyższą pozycję. tak, to nie zawsze działa jak dlatego, że jesteś mądry i będziesz wiesz, mieć lepiej pozycję. Myślę, że nie działa jak to. Nie musi być czasami mądry i pracować lepiej niż innym pracownik. Tak, teraz jasne myślę, że tak? Rozumiesz? Znaczy mówisz, że w Polsce jakby nie ma znaczenia, czy jesteś dobrym pracownikiem, żeby dostać awans, tak? Tak. A w Turcji? W Turcji, W Turcji, jeżeli pracujesz ciężko, to dostaniesz awans, tak? lepiej myślę, że w Turcji. Tak. No ja myślę, że to bardzo dużo To zależy. nie jest jak wiesz, ja na przykład Prawda. jestem bardzo blisko mój menedżerem, etc. Kilka miesięcy później Ale ty jestem team liderem. W Polsce tak jest, Tak, polskie tam jest, w Turcji nie. No trochę tak, w korpo Tak. tak jest, że tak naprawdę... Tak, i powiedziałem, używam słowo jest brzydka, dlatego że to jest brzydka situation. No taka sytuacja nieprzyjemna dla mnie. sytuacja czasem, bo faktycznie jest takie, my mówimy na to kolesiostwo w korpo i są takie grupki ludzi, wiecie, przebojowych singli i oni sobie chodzą razem po pracy na imprezy i wtedy, no wiadomo, jakby tak awansują się między sobą, a jeżeli ktoś tak jest bardziej introwertyczny i niekoniecznie chce łączyć swoje życie prywatne z pracą, no to ma ciężej, no na pewno ma ciężej. Ale czy to jest niemożliwe? Ja myślę, że to dużo zależy od konkretnej firmy. Tak mi się wydaje. No w Turcji na pewno duży nacisk kładzie się na to, żeby pracować ciężko, żeby być zaangażowanym, żeby no, swoje życie prywatne odkładać gdzieś tam na drugi plan, co jest trochę dziwne, bo wydaje mi się, że jednak Turcja jest takim bardziej tradycyjnym społeczeństwem, nie? I jest większy nacisk Tak. na to, żeby mieć rodzinę, kobiety mają więcej dzieci, no a mimo wszystko jest taki nacisk, żeby pracować dużo. O, dobry temat, myślę, że musimy Tak. powiedzieć jeszcze raz ten temat. Myślę, że tak. Co, przejdziemy tędy?